Nazywam się Marcin Przypłowicz, zawodowo zajmuję się pisaniem muzyki do gier. Bywa, że udzielam się także jako sound designer przy growych projektach. Pracowałem m.in. przy serii Wiedźmin, przy The Vanishing of Ethan Carter, właśnie jako dźwiękowiec, a obecnie pracuję nad Cyberpunkiem 2077, nad Quintem i jeszcze nad paroma innymi rzeczami. Jesteś między innymi w 2016 roku polskim twórcą, który był najczęściej Tak. słuchany na Spotify'u. Tak, Także jest to osiągnięcie. To jest absurd w ogóle, bo dla mnie to jest cały czas takie trochę surrealistyczne doświadczenie, bo no tak, z jednej strony oczywiście wiadomo, że ten wynik wykręcił Wiedźmin. Nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości i z jednej strony wszystko jest jasne, no bo faktycznie w Wiedźmina grają wszyscy w każdej szerokości geograficznej, więc też proporcjonalnie odpowiednia ilość osób tej muzyki na Spotify słuchała, natomiast wiesz, fakt bycia wyżej niż Preissner, czy Korzeniowski, czy Behemoth, wiesz, czy nawet takie nazwiska z mainstreamu jak kto tam był, Boże, Michał Szpak przecież, to tak, no trochę mi się to ciągle w głowie nie mieści, bo mimo wszystko, okej, rozumiem, że faktycznie no, udało nam się dojść do bardzo szerokiego grona graczy na świecie, ale z drugiej strony no, my nie funkcjonujemy w jakimś takim obiegu, wiesz, popkulturowym, nie przychodzimy do telewizji śniadaniowych, nie pojawiamy się w telewizji, nie występujemy w reklamach, nie widać nas na billboardach i tak dalej. Jesteśmy cały czas niszą, można powiedzieć, a mimo to no, fakty są takie, a nie inne, więc trochę to jest to oczywiście super miła sprawa, bo to jest wielka gratyfikacja i widać, że faktycznie ta praca nie poszła w las i rzeczywiście robisz to dla kogoś, natomiast to jest ciągle dziwne uczucie. Możemy narzekać we współczesnych czasach, że ludzie, nie wiem, być może za bardzo podążyli w stronę plastiku, za dużo popu jest dookoła, a jednak właśnie ta muzyka, która czerpie z korzeni, z tradycji, jest taką muzyką wybieraną przez nastolatków, nie tylko 30-latków, ale również nastolatków, czy jeszcze młodszych graczy, bo tacy też są, tak. jako ta ścieżka dźwiękowa ich życia też w pewnym sensie. No, myślę, że to jest zdecydowanie dobry prognostyk na przyszłość, ale też trochę, myślę, znowu znak naszych czasów, bo jak my byliśmy młodzi, nie? Jak to drzewiej bywało, to się siadało przed telewizorem, włączało MTV i się słuchało muzy wtedy i oglądało teledyski, nie? Dzisiaj jak już włączysz MTV, to nawet już nie chcę się dowiadywać, co tam leci, ale ostatni raz jak sprawdzałem, to było dość słabo, jeżeli chodzi o ilość tej muzyki w ramówce. I tak wszystko się przenosi na nowe media, tak? Telewizja już, tak jak kiedyś radiowcy bali się, że jak telewizory wejdą do domu, to radio umrze, tak teraz telewizja ciągle się boi, że umrze, bo internet poszerza swoją sferę wpływów i roztacza się na całe nasze życie. Ja mam wrażenie, że w ogóle taka trochę kontrkultura się zrobiła w internecie, że telewizja, czy tam mainstream ogólnie to tam sobie idzie i oczywiście jak masz ochotę obejrzeć Mam Talent, czy X Factor, czy nie wiem, jak to było, Boże. Must be the music. Tak, czy Taniec z Gwiazdami, czy coś, czy Sylwester z dwójką, to jest taka pewna stała w życiu i zawsze jak masz te, powiedzmy, nie wiem, 18 lat, załóżmy, wpadasz do babci na imieniny, to zawsze wiesz, że z babcią możesz tego Sylwestra tam obejrzeć, czy coś tam, nie? Ale z drugiej strony, będąc konsumentem niezależnym, szukasz tej sztuki, czy tego kontentu dla siebie zupełnie gdzie indziej. No i dzisiaj to jest właśnie YouTube, to są platformy streamingowe, to jest Twitch, to są tego typu media. No i to jest fajne w sumie, no bo świat nie znosi zastoju, nie znosi próżni, więc fajnie, że są zmiany i fajnie, że one też pokazują, że w tej nowej rzeczywistości jest miejsce na wszystko, a nie tak jak mówisz, tylko na ten, powiedzmy, najbardziej taki zrównany do takiej średniej statystycznej, obliczony na masową skalę, masową konsumpcję produkt, który no właśnie jest produkowany, a nie tworzony w wielu przypadkach, więc no, jest to zdecydowanie fajna rzecz.
Trochę tak postaram się połączyć kilka tematów teraz, bo z jednej strony mamy muzykę dawną, w cudzysłowie, czyli Wiedźmin, z drugiej strony wymyślanie muzyki, która jest miksem tego, co było, z tym, co być może nas czeka, czyli muzyki, która gdzieś ilustruje apokalipsę, czy świat po apokalipsie, czyli powiedzmy łączymy stare z nowym. Stare z dziwnym, na pewno. I Stare jest z dziwnym. też to nowe, czyli ten cyberpunk za chwilę. I tak patrząc sobie, wiesz, gdybyśmy wypalili tę muzykę na płytach i postawili sobie na półce z twoim imieniem i nazwiskiem, czyli Marcin Przybyłowicz, czy faktycznie jest tak, że to może być taki łącznik, muzyka do gry Seven pomiędzy tym, co robiłeś przy Wiedźminie, a tym, co na przykład zrobisz przy cyberpunku? Wiesz co, to jest ciężkie pytanie, bo z jednej strony mógłbyś powiedzieć, że tak, siłą rzeczy jest to jakiś łącznik, bo używamy bardzo stary skrzypiec w Seven i używamy też syntezatorów, które bankowo w jakiejś formie w cyberpunku muszą się pojawić, bo come on, robimy grę, która ma być osadzona w 2077. Ja się też śmieję, że ciężko jest uciec na przykład od Wangelisa, też przy okazji skojarzeń, tak? Myślenia w ogóle o tym świecie jeszcze nie przyszłości. mogę za bardzo odkrywać kart, co w cyberpunku mamy, więc tutaj niestety muszę się wstrzymać. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystane instrumenty, to powiedzmy, że można by to jakoś tam podciągnąć pod to, że jest to jakiś pomost między jednym a drugim, ale stylistycznie to jest zupełnie co innego. Myślę, że jeżeli już, to Seven w pewnych chociaż kurczę, nie wiem sam, ktoś mógłby powiedzieć, że Seven mógłby miejscami trochę brzmieć jak Wiedźmin, właśnie przez te stare instrumenty, natomiast my też je inaczej zupełnie wykorzystujemy, bo w Wiedźminie bardziej chodziło o to, żeby być takim true, że po to właśnie był Percival zaangażowany, po to zaangażowaliśmy Roberta Jaworskiego z Żywiołaka, żeby wtłoczyć w muzykę trochę tego autentyzmu, bo oczywiście czy ja, czy Mikołaj Stroiński, z którym tą muzykę pisałem, my jesteśmy profesjonalistami, więc my moglibyśmy ten folk sami zrobić, bo to jest kwestia analizy muzycznej, jakiegoś takiego akademickiego podejścia do tematu i byśmy to zrobili, pewnie. Natomiast wydaje mi się, że nie miałoby to na dłuższą metę sensu, bo my nie bylibyśmy w tym wiarygodni. My byśmy w jakiś sposób odtwarzali, czy jakąś taką próbowali to jakoś zmałpować. Natomiast wejście Percivala, czy wejście Roberta Jaworskiego było takim elementem właśnie takiego pewnego usankcjonowania tego folku, że on nie będzie jakoś tam przyprawą w daniu, tylko on będzie głównym składnikiem, wokół którego będziemy całą resztę budować, więc dlatego ten soundtrack z Wiedźmina, wydaje mi się, jest tak określony stylistycznie i jest wiarygodny przy tym. Seven z drugiej strony ma te stare instrumenty, ale my tam je przepuszczamy przez mnóstwo filtrów. Na większości jest przester, głęboka saturacja, bo znowu nie chodzi o to, żeby to brzmiało jakby wyszli dawni Słowianie i zaczęli coś tam sobie grać, czy Wikingowie, czy Galowie, czy jakakolwiek inna nacja dawna, tylko właśnie chodzi o to, że ktoś latami kopie w tej postapokaliptycznej pustyni i w końcu się dokopał do czegoś, co leżało w tym piachu ileś tam 10, może ileś set lat i teraz próbuje na tym grać. Nawet jeżeli by znalazł prawdziwą gitarę, załóżmy, wyobraźmy sobie, że tak mogłoby być, to ta gitara też nie będzie brzmiała normalnie. Więc my musieliśmy jakoś wytworzyć poczucie w tym brzmieniu, że faktycznie rdza odpada od tej muzyki, że to wszystko jest takie jeszcze całe w piachu, w brudzie i że faktycznie jest aż pomarańczowe od tej rdzy. Więc... A jednocześnie, powiedzmy, nazwijmy to tak uproszczając, taki jaskiniowiec też pewnie by się zastanawiał, którą częścią ciała gra na tym instrumencie, nosem, językiem. Więc być może grałby zupełnie inaczej niż się drzewiej to odbywało. Też słuszny argument w sumie, więc stylistycznie wydaje mi się, że Seven po prostu jest czymś zupełnie innym i w sumie tak powinno być, bo każda gra jest inna, każdy projekt jest inny i każdy projekt ma też inne potrzeby muzyczne. Tak samo jak, dajmy na to, teraz pracuję również nad Phantom Doctrine dla Creative Forge Games i to jest gra osadzona w realiach zimnej wojny. Lata 80., żelazna kurtyna, Związek Radziecki, tam wyścig atomowy i tak dalej, tajni agenci, szpiedzy, pranie mózgów, więc znowu zupełnie inna stylistyka, taka właśnie czysto, taka wprost czerpiąca z kina szpiegowskiego, więc znowu muzyczne wyzwanie jest zupełnie inne i muzyczne potrzeby, jakie za tym stoją, są zupełnie inne.
Widzę statuetki tutaj za twoimi plecami. Tak. Czy możesz pochwalić się tymi pięknymi nagrodami? No, z tyłu za mną jest Jajo z Digital Dragons za najlepszą oprawę audio. Obok stoi Mozart RMF Classic za muzykę roku, więc jest mi bardzo miło, bo Jajo jest przyznawany przez kapitułę, a Mozart jest przyznawany przez słuchaczy radia. Słuchaczy radia, które koncentruje się na muzyce filmowej, a jest to i kategoria to też muzyka filmowa roku, a mimo wszystko w 2015 dostała ją gra wideo i to byliśmy my, więc jest to dla mnie wielka nobilitacja. No bo to też świadczy o tym, że ten Wiedźmin dał się poznać również szerszej publiczności i generalnie wydaje mi się świat sztuki Wiedźmina zauważył. Podobnie też chociażby jest z nominacją do BAFTY, którą również dostaliśmy w kategorii Audio Achievement. Co jest, no wydaje mi się takim, no oczywiście, no okej, można powiedzieć, że nie udało się wygrać, ale z drugiej strony ilu mamy artystów w Polsce, czy zespołów w Polsce, którzy faktycznie taką nominację dostali. No a BAFTY są ciągle uważane za europejskie Oscary, więc jest to ogromne wyróżnienie i naprawdę czuję wielką dumę, że przypadło mi mieć swój udział w tym szaleństwie. Ale też przy okazji ta muzyka zaistniała na osobnym koncercie i to też nie każda Tak. gra dochodzi do tego poziomu, czy też nie każdy film. Jesteśmy jakby przyzwyczajeni do tego, że wielkie dzieła mistrzów świata filmu są grane przez orkiestrę symfoniczną, że bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, że sala jest pełna ludzi, a wy jesteście w stanie, mam wrażenie, z muzyką do Wiedźmina zapełnić dowolnej wielkości salę i nawet sprzedać kilka koncertów dzień po dniu. No nigdy tego nie próbowaliśmy, choć wydaje mi się, też sądzę, że znaczy nie chcę, żeby to było znowu jako buta odebrane, ale wydaje mi się, że no, fakty są takie, że rzeczywiście myślę, że byłoby to w zasięgu możliwości. Choć oczywiście należy pamiętać o rzeczy najważniejszej, o której zawsze powtarzam, że to by się nigdy nie wydarzyło, gdyby nie kolektywny wysiłek, bo to nie jest tak, że ja z Mikołajem zrobiliśmy fajną muzykę i ona sama odpaliła i nagle wszystko eksplodowało wokół nas. Bo gdyby nie to, że tutaj na Jagiellońskiej w tym studiu ileś set osób poświęca najlepsze co ma ze swojego talentu, żeby zbudować tą markę Wiedźmina, która sukcesywnie jest od 10 lat budowana, to żadna z tych rzeczy by się nie wydarzyła. I na żadnym koncercie byśmy się nie pojawili. Ani na FMF-ie w Krakowie, gdzie faktycznie graliśmy przed 12-tysięczną publicznością, czy na Video Games Live, na którym się pojawiamy regularnie i też sale są wypełnione, czy chociażby na festiwalu filmowym na Teneryfie, z którego 2 miesiące temu wróciłem, gdzie też mieliśmy koncert całkowicie wyprzedany. To by się nie wydarzyło, gdyby nie wspólny wysiłek wszystkich osób zaangażowanych w produkcję tej gry, bo no, znowu trzeba mieć na uwadze to, że to nie jest tylko fajna muzyka, ale to jest też muzyka z Wiedźmina, więc tego Wiedźmina, którego wszyscy znają, którego wszyscy kochają i szanują, więc gdyby nie to no, nie mielibyśmy aż tylu sukcesów na koncie.